W 2009 roku prezesem Toyoty został wnuk założyciela koncernu Akio Toyoda i zapowiedział rewolucję. Rewolucję, która miała wstrząsnąć całym koncernem. Nigdy więcej nudnych samochodów. Nigdy więcej nudnych samochodów. W Toyocie wzięto się ostro do pracy i w 2016 roku pokazano światu i Europie pierwsze auto o tak nietypowej dla Toyoty i niespotykanej linii. Zresztą sama nazwa też była nietypowa i niespotykana. CHR. I tak powstał pierwszy europejski crossover Toyoty. Dziś opowiem Wam, jak doszło do powstania tego mega ważnego dla Toyoty samochodu. To o CHR-ze będzie ta historia. To był jedyny stylistycznie spójny element z pozostałymi Toyotami. CHR totalnie zrywał z tym zachowawczym stylem. No sami widzieliście, na tle ówczesnych Toyot wzbudzał emocje, przyciągał wzrok. Po prostu CHR wyglądał jak auto pokazowe przygotowane na wystawę. Poniekąd tak było, bo prototyp tego samochodu pokazano po raz pierwszy podczas targów motoryzacyjnych. Kiedy seryjny CHR zadebiutował, w sieci dealerskiej zawrzało. Jedni klaskali z radości, podziwiając samochód, inni wpadali w stan przedzawałowy, twierdząc, że tak nietypowego i tak drogo wyglądającego samochodu nikt w Toyocie nie kupi. Jak zwykle życie zweryfikowało te opinie. Pana wybrałem ze względu na sylwetkę tego samochodu, kształty, które mi bardzo odpowiadają, no i są ponadczasowe, można powiedzieć. Wyprzedza epokę, konkurencję wyprzedza. Nie przyszło mi w ogóle do głowy, że to może być Toyota. Samochód tak pięknie zarysowany, taki dynamiczny, nawet jak stał w korku, to wyglądał niesamowicie dynamicznie. Stwierdziłam, że tak, to będzie ten samochód, który jest dla mnie. Przekosmiczny, taki nowofuturystyczny. On zmienił troszkę Toyotę w tamtych latach, jak to weszło, ale mimo, że on teraz po faceliftingu jest, to dalej jest ten design taki sam szokujący. I to właśnie styl nadwozia często decydował o podjęciu decyzji zakupowej, nawet bez odbywania jazdy testowej. CHR to crossover. To spójrzmy do Wikipedii, co ta nazwa oznacza. Crossover według definicji ma łączyć cechy kombi, hatchbacka i miejskiego SUV-a. Takich aut było już wiele na rynku. Wystarczyło się im dobrze przyjrzeć. Ale nie. Prezes Toyota prawdopodobnie odizolował projektantów CHR-a od świata zewnętrznego i internetu. I w ten sposób, zamiast podglądać i kopiować, stworzyli swoją wizję crossovera od nowa. Na szczęście inżynierowie Toyoty mieli nową tajną broń. Bardzo sztywną, modułową płytę podłogową dla następnej generacji Corolli. To ona pozwoliła zbudować tak podniesione, a jednocześnie tak ładnie wystylizowane nadwozie. We wnętrzu CHR-a wielokrotnie pojawia się motyw diamentu. Za chwilę Justyna przedstawi mi swoją teorię na temat tego diamentowego stylu. Dzień dobry, Justyno. Dzień dobry, Robert. O co chodzi z tymi diamentami? Widzisz, Robert, diamenty to jest motyw przewodni przy projektowaniu CHR-a. Może przyjrzymy się bliżej? Mamy wsiąść? Tak jest.
Zobacz, Robercie, struktura diamentu pojawia się w tych charakterystycznych przetłoczeniach na podsufitce. Na kierownicy mamy nawiązania do diamentu, to są te przyciski w charakterystycznym kształcie. Przyciski w tym miejscu, jak i zauważ struktura na drzwiach, to wszystko jest nawiązanie do diamentu. Zauważ, że samo wykończenie drzwi jest wykonane z bardzo dobrej jakości tworzywa. Również obicia deski rozdzielczej, dotknij to, zobacz, to wszystko jest miękkie wykończenie. Elegancki piano black. Ogólnie wchodząc do tego samochodu mamy wrażenie, że siedzimy w klasie premium. Jakość to jest ogromny wyróżnik dla CHR-a. CHR to stylistyczny fenomen w Toyocie. Ale jak ten fenomen przekłada się na zainteresowanie klientów tu w Polsce, na polskim rynku? O to zapytam Maćka Kilima. On przecież o Toyocie i o rynku wie wszystko. Maćku, ten samochód wygląda na drogi samochód. Robert, nie można usłyszeć lepszej opinii o samochodzie, właściciel nie może usłyszeć, niż to, że wygląda drogo. Natomiast czy jest drogi? To zależy. Wersja podstawowa tego auta kosztuje 109 tysięcy złotych. I pewnie taką wersję kupują Polacy. No nie zupełnie. Zacznę od tego, że ta wersja za 109 tysięcy to wersja 1.8 Hybrid, wyposażony praktycznie we wszystko, co w samochodzie już byś potrzebował. To nie jest najlepiej sprzedawana wersja, ponieważ tak naprawdę średnia cena auta kupionego w tym roku to 125 tysięcy złotych, a więc sporo więcej. Ale tak naprawdę kto dzisiaj płaci gotówką całości za samochód? Auto leasingujemy, wynajmujemy. W wynajmie ten samochód kosztuje około 1000 zł miesięcznie przy wpłacie 10%, w związku z tym no to już inaczej wygląda, prawda? Tak. Japoński główny inżynier projektu CHR był totalnym fanem motorsportu i obiecał, że ten samochód będzie równie bezpiecznie i sprawnie śmigał po zakrętach co Corolla Hatchback. Dlatego, że oba auta zbudowane są na tej samej nowoczesnej modułowej płycie podłogowej. Czy tak jest? Sprawdzimy. Za chwilę polecimy slalom tymi samochodami, i CHR-em, i Corollą Hatchback, a za kierownicą pojawi się Rafał, instruktor z Akademii Jazdy. Oba samochody zbudowano na tej samej płycie podłogowej. Efekt? Slalom przejeżdżamy z podobną prędkością najazdową, podobnie bezpiecznie, a jeżeli nadwozie CHR-a wychyla się, to tylko nieznacznie bardziej niż Corolli Hatchback. Wspomniany japoński szef projektu CHR starał się jak najbardziej zmniejszyć masę tego samochodu. Oszczędzał na wszystkim, nawet na elementach wygłuszeniowych, po to, żeby auto było lekkie i dawało sobie świetnie radę na jezdni. Sprawdzimy za moment ten samochód w teście elastyczności, bo elastyczności decydują o tym, czy będziemy mogli bezpiecznie i sprawnie wyprzedzić. A o te wygłuszenia się nie bójcie, po faceliftingu dodano ich po to, żeby lepiej radzić sobie z wytłumieniem kabiny. CHR to do dziś bezwzględnie najbardziej lifestyle'owy samochód w gamie Toyoty. W 2016 roku przecierał szlaki, a wielu w salonach przecierało oczy ze zdumienia, widząc znaczek Toyoty na tak awangardowym nadwoziu. A, i jeszcze jednej rzeczy Wam nie powiedziałem. Skąd ta nazwa CHR? No spójrzcie sami. C jak linia coupé, a HR High Rider. A może Hybrid Rider? W efekcie nadwozie CHR-a skrywa wiele stylistycznych smaczków. Spójrzcie chociażby na tę opadającą ku tyłowi linię dachu w stylu coupé. Dzięki sztywnej modułowej podłodze udało się zmieścić we wnękach nawet tak potężne 19-calowe koła. Spójrzcie sami. Pięknie narysowana, schodząca ku górze linia bocznych okien i tu zaskoczenie. Taka klamka tylnych drzwi. Żeby konserwatywni Japończycy narysowali taki spoiler, szok. CHR ma bardzo ładnie narysowany zadziorny przód z tymi pięknymi lampami LEDowymi.
Gdyby nie CHR, dziś nie mielibyśmy tak odważnie narysowanych najnowszych generacji Camry, Corolli, Yarisa Cross, RAV4 czy Highlandera. CHR to bezwzględnie bardzo ważny i stylistycznie przełomowy dla Toyoty samochód, dlatego to właśnie CHR pozostanie z nami w kolejnych generacjach na wiele, wiele lat.